Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny film. Dzisiaj przychodzę z takim tematem troszeczkę, można by powiedzieć, niszowym lekko, chociaż o wdzięczności w dzisiejszych czasach mówi się bardzo dużo, że trzeba być wdzięcznym za zdrowie, za swoją pracę, za swój dach nad głową, który mamy, za to, że nam się jakoś tam żyje, czy dobrze, czy może troszkę gorzej. Za wszystko po prostu trzeba być wdzięcznym. Jednak jest tutaj parę takich małych haczyków, które dzisiaj chciałem jeszcze też omówić z Wami, żebyście po prostu byli świadomi tego, że za pewne rzeczy, które byśmy nie uważali, że powinniśmy być wdzięczni, jednak powinniśmy być wdzięczni. I już śpieszę z wyjaśnieniem tematu. Powinniśmy być wdzięczni za błędy, które popełniamy. Brzmi to kurozjalnie, ponieważ wtedy ktoś by sobie pomyślał, no ale jak, przecież popełniłem błąd, coś mi tam w życiu nie wyszło przez to, coś się nie udało, jakieś konsekwencje może nawet i z tego były. Jednak za takie błędy również powinniśmy być wdzięczni i często o tym zapominamy. Dlaczego? Ponieważ takie błędy przeważnie są pewną lekcją w życiu, która nas czegoś uczy. Jak to się mówi, było też takie przysłowie, mądry człowiek po szkodzie, czy coś takiego. Tak, to właśnie wzięło się z czegoś takiego, ponieważ kiedy popełniamy błędy, bardzo często później, jeżeli z perspektywy czasu sobie staniemy i pomyślimy, że kiedyś na przykład a tak się stresowaliśmy, bo popełniliśmy tam jakiś błąd w swoim życiu, ale kiedy teraz staniemy tutaj, teraz, w tym momencie i popatrzymy na to później, co się wszystko potoczyło, to bardzo często bywa tak, że właśnie przez taki błąd otwarły nam się całkiem inne możliwości, otwarły nam się całkiem inne drogi. Być może dużo lepsze, albo nawet i na 100% dużo lepsze niż zakładaliśmy. Więc za takie błędy również trzeba być wdzięcznym. Wyjaśnię na przykład na takim przykładzie. Ktoś tam sobie zabiega o jakąś dziewczynę, wszystko ładnie, pięknie. Nie udało mu się, nie wyszło z tą, on tam później żałował tego, później poznał na przykład jakąś inną, fajnie sobie życie razem ułożyli, szczęśliwi. Z perspektywy czasu popatrzy teraz do tyłu na to, jak ta dziewczyna się tam zachowuje, nie wiem, załóżmy, zdradza chłopaka, czy coś tam, czy jakieś inne rzeczy robi niefajne. Okazuje się, że to, co uważał wtedy za błąd, tak naprawdę wyszło mu na pozytywy. Tak, moi drodzy, to jest właśnie magia tego i dlatego za takie błędy, które w życiu popełniliśmy, powinniśmy być jak najbardziej wdzięczni. Pomimo, że nie wydaje się to takie oczywiste, ale jednak jest takie oczywiste. Drugą taką rzeczą, którą w życiu bardzo często zapominamy, to jest być wdzięcznym na bieżąco. Tą wdzięczność przesyłać, podziękować za to, co już mamy, co teraz na ten moment zdobywamy. Bo wiecie co, tutaj wkrada się bardzo często taka rutyna. Coś nam tam przyszło fajnie, super fajnie przyszło i zapominamy już o tym, żeby być wdzięcznym, że to osiągnąć. Cieszymy się tą chwilą bardzo krótko i już mamy kolejny cel, już biegniemy do tego następnego celu. Ten się nam znowu udaje osiągnąć i znowu super, szybko dalej lecimy na następny cel. I tutaj wkrada się właśnie coś takiego, że wydaje nam się, że to jest taki automatyzm, że to nam się należy, że super idzie, bo tam ciężko na to pracujemy, zdobywamy to i to nam się należy i koniec. Nie ma tej wdzięczności. I tu jest taka mała pułapka, która była już znana właśnie w Grecji, w starożytnej Grecji. Nazywano ją hybris. Tak to tam nazywano. Co to oznaczało? To oznaczało ludzką zachłanność, że tylko więcej, 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 żadnego podziękowania za to, co bardzo często ciągło za sobą gniew bogów. Tak to określano w starożytnej Grecji i przez to właśnie później działo się coś takiego, że w pewnym momencie nagle przestało ci się układać. Tu wiecie, wszystko super, pięknie, pięknie szło i nagle pach! I wszystko zaczyna się walić. To, co zdobyłeś, zaczynasz to tracić. Wszystko ci ucieka po prostu na lewo, prawo z rąk. Ile stajesz po prostu w tak zwanym czarnym dole, dosięgasz dna niekiedy nawet, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że pominąłeś ten jeden ważny aspekt. Nie byłeś wdzięczny za to, co już masz.
nie podziękowałeś za to. I to jest właśnie ten tak zwany hybris, ta zemsta, ten gniew bogów, który cię po prostu dopadł i nagle zaczynasz wszystko tracić. Dlatego trzeba o tym bardzo, bardzo mocno pamiętać, że za wszystkie, każde małe rzeczy, za każdy dzień, który nawet przeżyłeś, powinieneś być wdzięczny i za niego wieczorem podziękować. Bo jeżeli tej wdzięczności nie okazujesz, to się ta może dobra passa przerwać. Lub jeżeli wcale jej nie masz, to może czas zacząć być wdzięcznym za to, co już masz. Za to, że jesteś zdrowy, za to, że żyjesz, że masz co zjeść i tak dalej. Czy masz się czego napić. Są takie podstawowe rzeczy, za które powinniśmy być wdzięczni. Jeżeli zaczniesz okazywać wdzięczność za to, to jest bardzo wielka szansa, że ci się polepszy. Że te rzeczy zaczną przychodzić łatwiej, szybciej, pojawią się nowe szanse i kiedy będziesz utrzymywać tę wdzięczność, to po prostu ta dobra passa będzie za tobą szła dalej. I teraz przyjdzie ta ostatnia, najbardziej kontrowersyjna rzecz, najbardziej ta, która wielu ludziom nie będzie smakować. Domyślacie się, co to jest? Tak, pewnie nie. Bądź wdzięczny za te wszystkie złe rzeczy, które inni ci wyrządzili. To wielu ludziom nie smakuje, bo to się wiąże tutaj z przebaczeniem. Wiadomo, człowiek nie jest perfekcyjny. Wielu jest też takich, no jak by to nazwać, wilków w owczych skórach, którzy no po prostu byle do celu. Nie obchodzi ich tam konsekwencje, czy kogoś tam po drodze skrzywdzą, czy komuś coś zabiorą, czy komuś coś zniszczą, byle dotrzeć do celu. Oni to po prostu już tak mają. Z jednej strony tacy ludzie są nam stawiani na drodze z pewnych przyczyn, żebyśmy pewne lekcje wyciągnęli. Może żebyśmy nie byli zbyt łatwowierni, żebyśmy nie byli zbyt ufni w życiu i to wiele ludzi po prostu to pomija, co też całkowicie mogę zrozumieć, ponieważ no, nie jesteśmy idealni, doskonali na każdym punkcie. I tam też wiadomo, nasze ego ucierpiało, nasze zaufanie ucierpiało, no, po prostu jakieś tam skazy w życiu przez to mieliśmy, że nam tacy inni ludzie to po prostu wyrządzili. Jednak kiedy ktoś to potrafi, że po prostu jest wdzięczny za to, że ktoś mu coś złego zrobił, oczywiście nie musisz temu człowiekowi tego mówić, ale jeżeli ktoś tak robi z automatyzmu, to jest naprawdę bardzo, bardzo bliski tak zwanego oświecenia duchowego lub nawet już jest oświecony duchowo. W 100%. To już jest naprawdę bardzo wysoki poziom, kiedy ktoś to potrafi i wielu ludzi tego nie potrafi. Tutaj nie ma co ukrywać, bo wielu ludzi naprawdę tego nie potrafi, ale są między nami ludzie, którzy to potrafią. I ci naprawdę są bardzo blisko oświecenia lub tak jak mówię, są już po prostu całkowicie oświeceni. Także podsumowując, moi drodzy, bądźmy wdzięczni za to, co mamy każdego dnia, za swoje życie, za zdrowie, za to, co mamy, za to, kogo mamy przy sobie i tak dalej. Tych celów jest bardzo wiele, za co powinniśmy być wdzięczni, za te drobne rzeczy, nawet mamy co się ubrać i tak dalej. Bo to nie jest rzeczą oczywistą. Wiele ludzi na świecie nie ma nawet takich dogodności, że nawet nie ma czystej wody, żeby się napić. Tak, wielu ludzi nie ma czystej wody, żeby się napić. Muszą pić jakieś brudy, czego my byśmy w ogóle nawet do ust nie chcieli wziąć. A oni to muszą pić, bo nie mają innego wyjścia. Więc bądźmy po prostu wdzięczni za to, co mamy i nauczmy się jednego magicznego słowa. To jest słowo dziękuję, które w życiu niesie za sobą bardzo poważną moc i ma niesamowicie wielki rezonans w wszechświecie. I kiedy zaczniesz się nauczyć używać tego słowa dziękuję, to zaczną się przed tobą otwierać całkiem inne drzwi, całkiem inne możliwości, pojawią się całkiem inne szanse, ponieważ to słowo ma przeogromną moc i naprawdę robi swoje. Nawet za te małe rzeczy warto podziękować. Nawet jak ci ktoś przepuści gdzieś na skrzyżowaniu samochodem, podziękuj. Czy cię przepuści na pasach, podziękuj. A nie idź z telefonem tylko tak wpatrzony i udajesz, że nie widzisz, że on tam stoi, że cię przepuścił. Bo tak wiele ludzi robi. Sam to obserwuję. Jakby to było rzeczą automatyczną, bo mi się należy. Ale kiedy zaczniesz dziękować za to,
zacznie cię całkiem inna energia otaczać i zobaczysz po prostu, jak to działa. Bo nie będę ci tego tłumaczyć. Przekonaj się po prostu sam. To nic nie kosztuje. Wystarczy tylko podziękować. Także to by było tyle na dziś, moi drodzy. Na koniec szybkie przypomnienie. Pamiętajcie o konkursie. Powoli już ostatnie dni, które są. Wszystkie produkty, które biorą udział w konkursie, znajdziecie w opisie filmu. Tam znajdziecie też właśnie i ten wspaniały wisiorek, który również wiele razy wam o nim wspominałem. Bierze też udział w tym konkursie. Jeżeli potrzebujecie, zerknijcie sobie, macie tam zestawy, macie tam zniżki. Jeżeli coś tam kupicie, wpiszcie w uwagach do zamówienia konkurs szamanem i do 24 sierpnia zostawcie nam tutaj komentarz, bo już 24 sierpnia będziemy kogoś wybierać, kto po prostu otrzyma bon do tego sklepu za tą najciekawszą historię, którą nam tutaj zostawicie na temat produktu, który kupiliśmy, i dostanie bon do tego sklepu na 6000 zł, gdzie będzie mógł sobie kupić co chce. Ja wam życzę wszystkim wspaniałego dzionka. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Dziękuję wam również, jak zostawicie komentarz, czy kciuka do góry, czy kciuka na dół. Za to wszystko wam dziękuję i życzę wam miłego dzionka. Trzymajcie się.